Witam wszystkich. Wiadomo, że jeżeli macie kartę Wi-Fi natywną z tych nowszych typu BCM 943602 CS2, to ten Bluetooth dalej będzie działał natywnie, pomimo że Wi-Fi nie będzie działało. Ale co robić, jeżeli nie macie tej karty, a potrzebujecie Bluetootha do różnych celów? I tematem odcinka będzie instalacja konkretnego Bluetootha, mianowicie Asusa BT400 w formie adaptera na USB na systemie Tahoe. Adapter ten jest na pewno lepszy od Intela, ale gorszy od natywnych Bluetoothów. Dlaczego? Dlatego, iż działa na przykład komunikacja z iPhone'em w jedną stronę, AirDrop nie będzie działał z wiadomych powodów, ale Magic Mouse 2 czy keyboard Apple'a na Bluetootha również będzie działał. I tą metodą, którą Wam tutaj pokażę, można zainstalować również inne urządzenia Bluetootha. Tutaj jest cała lista. Są to Bluetoothy na chipsecie Broadcom 20702. Z tym, że prawie wszystkie oprócz Asusa to są tak zwane combo, czyli Wi-Fi i Bluetooth w jednym. Na Tahoe był instalowany tylko Asus BT400 i to jest, że tak powiem, na 100% pewna instalacja. Natomiast wszystkie inne możecie próbować, powinny się zainstalować, ale niekoniecznie. I teraz kompatybilność z systemami to jest od Monterey aż do Tahoe. Czyli tą metodą instalujemy w systemach od Monterey aż do systemu Tahoe. Z tym, że tutaj, tak jak mówię, nie ma gwarancji, że jakikolwiek inny układ oprócz Asusa będzie Wam działał na Tahoe. Może tak, a może nie. I teraz przejdziemy sobie do instalacji. Pokażę Wam, jakie warunki muszą być spełnione, aby w ogóle można było do niej przystąpić. Tutaj otwieramy sobie program OpenCore Configurator. Instalujemy partycję EFI. Otwieramy plik config.plist i zobaczcie, pierwszym warunkiem, który musimy spełnić, jest to, iż SIP musi być wyłączony, czyli ta wartość tutaj musi być wpisane 0308000. I to jest warunek, który musi być spełniony, abyśmy przeszli do dalszego etapu instalacji. Następnie w raporcie systemowym sprawdźcie tutaj dokładnie, czy jakiekolwiek urządzenie typu Bluetooth jest widoczne. U mnie jest to BCM 20702. Nie jest widoczne jako Bluetooth, ale jest widoczne jako jakieś urządzenie. Jeżeli macie rozwiązane wszystkie problemy związane właśnie z USB, ten Asus właśnie Bluetooth powinien być widoczny pod USB. I tutaj przygotowałem dla Was zestaw sterowników w tym katalogu BT-Kext. Musimy je przenieść najpierw do katalogu EFI OC Kext. Po kolei je tutaj ładujemy. Następnie otwieramy plik config.plist. Przeciągamy te sterowniki i ważna jest tutaj kolejność. Po kolei, czyli najlepiej pierwszy ten Bluetooth FixUp Kext, potem ten jako drugi, ten jako trzeci. No i mamy to. I następne ważne są wpisy w NVRAMie. Przechodzimy do sekcji NVRAM i tutaj dla Was też przygotowałem takie właśnie wpisy. Tutaj będą dwa takie parametry.
czyli sobie robimy 2 miejsca i tutaj na zasadzie kopiuj, wklej, wrzucamy te parametry. Ok, ja to przeniosę na samą górę teraz. No, czyli tu wszystko jest w porządku. Teraz przechodzimy do zakładki Delayed i też tutaj pod tą wartością wpisujemy następne 2 parametry. A zaraz tutaj Bluetooth to. No tutaj już były w zasadzie, dobra. No, czyli tutaj mamy już wszystko w porządku, tutaj jest ok. W sekcji kernel oczywiście 3 sterowniki. I teraz sobie to zapisujemy. I teraz robimy restart, tylko tutaj taka uwaga, po restarcie, jeżeli robicie to pierwszy raz, może Wam się zawiesić wczytywanie systemu jeden raz czy drugi raz, ale potem przejdzie na pewno. Także nie trzeba panikować, jeżeli za pierwszym razem nie wejdzie, zrestartować komputer, wejdzie za drugim razem. No i oczywiście trzeba wyczyścić NVRAM i to najlepiej ze 2 razy tutaj. I teraz po restarcie systemu zobaczymy, jakie to efekty przyniosło. Najpierw wchodzimy do raportu systemowego i pod USB zobaczcie, tutaj już się zmieniło, jest Bluetooth 4.0, jak najbardziej, Broadcom Corp, także wszystko powinno być w porządku. Zobaczymy sobie jeszcze tutaj na Bluetootha. No ja tu nie mam podłączonych jak wiele urządzeń, są jakieś głośniczki podłączone, jakieś inne urządzenie. Także widać, że to działa bardzo dobrze. Jeszcze powiem Wam, iż z tym resetowaniem NVRAM-u powinniście to najlepiej zrobić 2 albo 3 razy. Najlepiej jeszcze włączyć komputer. No na pewno u Was to również, że tak powiem, zadziała. No i cóż, wydaje mi się, że ten Bluetooth jest bardzo dobrym urządzeniem dla systemu Tahoe. Zwłaszcza, że nie ma jakiejś tej alternatywy, jeżeli chodzi o takie urządzenia w formie adaptera na USB. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych produkcji.